Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonej szkole podstawowej w Japonii. Ale zacznijmy od początku. Witaj w 5. już odcinku z Fukushimy. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednie, w prawym górnym rogu ekranu masz odnośnik. Jak zawsze w każdy piątek wybierzemy się na wyprawę. Tym razem do opuszczonej ogromnej szkoły w Fukushimie. Dzieci ewakuowano w 2011 roku ze względu na trzęsienie ziemi, tsunami oraz radioaktywną chmurę z pobliskiej elektrowni atomowej. Sama szkoła znajduje się zaledwie 7 km od reaktora i przeprowadzono już w niej dekontaminację, czyli tak naprawdę dzieci mogłyby już wrócić. Natomiast stoi ona opuszczona wraz z pełnym wyposażeniem, a dzwonka nie słychać od prawie 8 lat. Więcej materiałów z Fukushimy jest na naszym Instagramie, ale zaczynajmy wyprawę. Jedna z opuszczonych szkół, już po sprzątaniu. Zobaczcie, tu są jakieś dyplomy, ordery, inne gadżety, klapki jak poukładane. Naprawdę powinniśmy zmienić buty wchodząc tutaj. Kompletnie się nie czuję, jakbym był w opuszczonym miejscu. Każdy z uczniów miał taką szafkę, a w tej szafce trzymał swoje, jak myślicie co? Klapki. Zobaczcie w ogóle jaki mały rozmiar. Niesamowita sprawa. Zobacz, to jest gabinet normalnie zostawiony. Czynisz honory? Aha. Nie, zamknięty. No dobra, ale tak wygląda z zewnątrz. On powiedział, że tutaj nikogo nie ma, uśmiał się i powiedział, że możemy robić sobie zdjęcia. Żartujesz? W środku czy ogólnie? Czyli ogólnie się spytaliśmy, więc... No zrozumieliśmy, że można, kręcimy. Tu chyba był pokój dyrektora, co nie? No, zobacz jakie kanapy. No, jest klasa. Otwarte to jest? W tą stronę nie działa. W tą nie działa. Pozamykane, ale wiesz co tu jeszcze? Bo zobacz, że tutaj jest jakiś kluczyk był. Tak, Nie, pozamykali. Tutaj jest, zobacz, jeszcze wejście. A to jest chyba pokój pielęgniarki. Pielęgniarki, no. Zamknięte? Zamknięte. Ale to się o coś... Aha, dobra, Nie, bo tu jest tutaj jest zablokowane. zablokowane. Rozumiem. Bo możemy spojrzeć tylko przez szybę, ale patrzcie, na ziemi, na tym jest ten japoński smok taki, patrz. Co się przebierają i tańczą w nim. Zgadza się. Chodź w tamtą stronę, bo tam chyba była czytelnia. Dobrze, że są tutaj rysunki obok pod tym. Zobacz, pozamykane to jest. Tu wszystkie drzwi są chyba pozamykane, wiesz? Tutaj wejść do środka będzie ciężko. A to jest jakaś pracownia modelarska. Przesuń się? Też zamknięty. To musimy iść w głąb tej szkoły. Dawaj, zobaczymy, czy może gdzieś coś idzie dalej. W ogóle ta szkoła znajduje się w mieście, które już przeszło dekontaminację i nawet na zewnątrz stał strażnik. Zapytaliśmy się go, czy możemy wejść i ponagrywać. Powiedział, uśmiał się i powiedział, że nie ma problemu. Nie ma tak? problemu. Zobaczcie tutaj. Szkoła. To chyba nawet ta szkoła, co? Mhm. Jak to wygląda? Z 94 zdjęcie. Więc dlatego ona jest tu. Bo teraz ten basen już jest bardziej okazały. Tam naprzeciwko nas jest. Widziałeś tutaj? Zobacz, Konrad, ta szkoła sama w sobie miała jakiś system produkcji energii. Widzisz? No tak. Pokazywało chyba albo nie. Panele są panele, słońce, panele słoneczne. Idzie to do przetwórni czegoś albo tam. do jakichś agregatów. Aha. Stąd no to też Do są rozdzielni, właśnie zasila rozdzielnie. szkołę. A tu jeszcze, że jest oddawane do miasta chyba, co nie? Nie, to jeszcze miasto, że daje to tej A. rozdzielni szkołę. To znaczy, że samo to nie wystarcza, żeby Okej, rozumiem. z tą szkołę zasilić, ale przy pomocy tam już jakichś, wiesz, miastowych źródeł po prostu Na dużo przykład mniej płacą. Kiedyś elektrowni atomowej, która jest niedaleko, tak? Chociażby. A tutaj możesz zobacz, kilowaty, kilowatogodziny, pewnie pobór i emisję dwutlenku węgla. O, Łukasz wraca. Łukasz poszedł po baterię. Dzień dobry. Dzień dobry. Japońskie przesuwane drzwi, co nie? Arigato. Coś jak szukaliście jest otwarte czy nie? Co, większość tych drzwi jest po prostu pozamykana i tylko możemy patrzeć przez te kółka. A tutaj była sala komputerowa i stary leży defibrylator Philipsa na tym. Stanie jakie było? Wiesz, ile kosztuje taki sprzęt? Ładne kilka tysięcy. Sam Defibrylator. Dziękuję. Zobaczcie, tu jest defibrylator, tablica. Coś jest jeszcze pozapisywane. Na pewno gdzieś da radę wejść, tylko jeszcze nie odkryliśmy tego. A tam macie kąpy. To wszystko tak wygląda, jakby dopiero 2 dni temu to opuścili. Wiecie co,
nie będziemy tego dotykać, żeby zostawić kurz i wszystko tak jak było. Wiadomo, że każda szkoła chwali się osiągnięciami sportowymi, ale zwróćcie uwagę na figurkę tego pana na górze, to jest baseballista. Co paradoksalnie, baseball jest bardzo popularny w Japonii, czego się nie spodziewaliśmy. Podstawówka. I zobaczcie, jeszcze tutaj klapki dzieci stoją. Albo nie dzieci, tylko takie ogólne, że jak dziecko chciało zrobić siku, czy co innego, chodziło, zakładało klapki i mogło robić to, co chciało robić. I druga strona to jest damska toaleta. I jeszcze papier został, widzicie to? To jest tutaj niebywałe po prostu, pajęczyna, że wszystko, co tutaj jest w takim stanie, jakie było w momencie katastrofy. A, w ogóle zobaczcie jak dzieciaki się angielskiego mogą uczyć. 1, 2, 3, 4. Klasa. Robi to wrażenie, naprawdę. Opuszczona klasa. Ale widać, że podstawówka i to wstępne klasy, no. No, to było dzieci się tu uczyły. Spróbuję usiąść, ale... No twój rozmiar. Nie da rady? No co ty, no. Łukasz, największy z nas, spróbował i nie wyszło. Patrzcie, klimatyzator stoi. Jakieś świnki na tablicy. Myślicie, że to w 2011 roku zostało napisane? No w 2012 są podacie. A jest, rzeczywiście jest data. Czemu ta data jest rok po awarii? Szkoła jest opuszczona, nikt się tu nie uczy, a zobaczcie, jak to wszystko jest poukładane. Od linijki. Ciągle my o tym mówimy, że tutaj gdyby ktoś chciał, to jutro dzieciaki przychodzą nauczyciele, tylko trzeba by włączyć prąd i można naprawdę wrócić do zajęć. Ale wiecie co, pewnie taki jest zamysł, że w momencie jak z czasem mieszkańcy zaczną tutaj napływać, to po prostu, żeby ta szkoła wróciła do użytku i dalej służyła swoim celom. No ale mimo wszystko wracają właśnie ludzie w podeszłym wieku, a nie dzieci. I nawet przewodnik nam mówił wcześniej, bo dzisiaj już chodzimy kompletnie sami, że większość szkół jest skazana do odbiórki. No, skazana po prostu na destrukcję, tak? No dlatego, bo tak jak mówiliśmy, są miasta, gdzie kiedyś żyło 20, 25 tysięcy, 15, 10 tysięcy, a na tą chwilę wróciło do tych miast 600, 700, 1000 osób, więc no tak naprawdę lwia część już nigdy tutaj nie wróci. Ale mimo to właśnie szkoła, która oby nie, ale jest skazana na niebyt, no jest w stanie idealnym. Ona jest w lepszym stanie niż niektóre używane podstawówki w Polsce. Ale nie marnujmy czasu i chodźmy dalej, bo szkoła jest naprawdę duża. Teraz weź to równo, aż mi głupio, że to ruszyłem, czaisz? Nie wiem od czego zacząć i nie wiem gdzie chodzić tak naprawdę. Ciekawe czy w ogóle prąd tutaj jest. Próbowałem, nie ma. Ja sądzę, że jednym ruchem, gdyby prąd płynął w trakcji, dałoby się to wszystko uruchomić ponownie. No, nawet zegarek się zatrzymał. Tak jak u nas w szkołach są obrazy królów, jakichś byłych władców, czy na przykład, nie wiem, Adama Mickiewicza czy Chopina, tak i tutaj są. Tylko nie wiem, kim są ci panowie. Jacyś politycy. Tutaj znowuż, po drugiej stronie, zobaczcie jaka akcja. Put your mask on. Put on a mask. Czyli stoliki, gdzie dzieci mogły odkładać, a nawet powinny odkładać te swoje maseczki. Bo w Japonii prawie wszyscy rzeczywiście chodzą w tych maseczkach. Nie ze względu tutaj, akurat w tym regionie, na promieniowanie czy na smog, chociaż też, ale głównie z tego powodu, że nie chcą zarazić innych, ani być zarażeni, ponieważ tak dużo ludzi po prostu żyje w Japonii. Coś w szafkach jeszcze jest? Szafki są puste. Tu mogły być właśnie te maseczki, bo takie są dość wąskie te szafki. A tutaj znowuż po całej długości są zlewy do mycia rąk. Ale wody nie ma. Tutaj było na mydełko. Czyli jakby tutaj dzieci po przyjściu, zanim weszły do klas, się przebierały, myły ręce przed jedzeniem i tak dalej. O! Kurde, nawet laptop został. Człowieka naprawdę kusi podłączyć go do prądu. No dobra, prądu tutaj nie ma, ale ciekawe. Naprawdę ciekawe, co jest na tym laptopie. Znalazłem laptopa i tak się zastanawiam, czy jeżeli jest jakiś cień szansy, że zostały baterie w nim,
Może go włączymy. Nie wiem, możesz otworzyć i zobaczyć. Co prawda no, szanse są mniej niż marne, ale... Okay. Nie i tyle. Nie ma już baterii. Baterii nie ma, ale wiesz, że nie ma prądu w obiekcie, to nawet do ładowania go nie podłączymy. Dobra. Zachowaj swoje tajemnice. Tutaj chyba geografia i nauka o ziemi. Zobaczcie, różne skrawki jakby kamienia, odłamy kamieni. Sądzę, że z różnych epok pokazane. Więc możliwe, że gdzie teraz jestem w sali do nauki geografii. Jeśli tak tutaj rzeczywiście mieli podzieloną na przykład salę geografię, biologię, matematykę, japoński, angielski. Chciałem już powiedzieć naukę polskiego, ale tutaj raczej w tej szkole chyba się nikt tego języka nie uczył. Mi się wydaje, że jest czyjeś może imię i nazwisko, a w środku cały zestaw przyborów szkolnych danego dziecka. Ten miał troszeczkę mniej. O, tu jest taka maska różowa. Zobaczcie. Tego jest naprawdę dużo. I się tak zastanawiam, po co oni to zrobili? Przecież i tak nikt tutaj nie wróci. Może ze względu na szacunek do jakby prywatnych rzeczy. Kalendarz z 2010 roku, czyli rok przed katastrofą. My jesteśmy... Czekajcie, ja tak tego nie przeczytam. My jesteśmy mniej więcej gdzieś tu, nawet jest naklejka. I zalało ten cały obszar. Tutaj tak właśnie też szło trzęsienie ziemi. A znowuż reaktor jest gdzieś tu. Mniej więcej. I ta chmura szła w tę stronę. Zobaczyłem, że te wszystkie sale, które są bardziej wartościowe, są po prostu zamknięte. Komputery. Chodźmy dalej. Tutaj biblioteka, ale też niestety wszystko jest pozamykane. Z jednej strony to dobrze, nie wiem jaka jest tutaj mentalność. Z tego co widzę, mają szacunek do takich mieszkańców miejsc, więc nikt niczego nie wynosi, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże i lepiej mieć zawsze coś takiego pod kluczem i nie żałować potem, że coś zginęło. Za mną w tle, jak widzicie, komputery. Komputery pozostawione same sobie, nikt z nich nie korzysta. Ja wiem, że jak ja chodziłem do podstawówki, to my się nie mogliśmy czasami doprosić o to, żeby był komputer, albo żeby dostać do niego dostęp, bo było tyle dzieci, tyle chętnych. Jeszcze zanim w ogóle w Polsce był internet, zanim ja miałem internet, chodziliśmy do kolegi grać w gry komputerowe, każdy po pół godziny albo kto pierwszy umarł. A w Japonii znowuż to jest podstawa. Tutaj dostęp do elektroniki to jest normalna rzecz, tak? Nawet po drodze, tutaj w Fukushimie mijaliśmy fabrykę robotów, jakichś dronów, droidów, które mają pomagać starszym ludziom. W ogóle kosmos. Zawsze mnie interesowało, jak u nich wygląda klawiatura, ale widzę, że mają QWERTY, ale są po prostu dołożone ich szlaczki. Tylko oni mają tak dużo szlaczków, że ja nie wiem, jak się im to zmieściło na tej klawiaturze. In the park, in the street. Sala językowa musiała być. Apple. I chyba jakaś gra skojarzeń, że jabłko do goryla, goryl do radia, nie wiem czemu. Radio do pomarańczy, pomarańcz do soku to logiczne, sok do arbuza logiczne, do mewy nie mam pojęcia, mewa do Meksyka, Meksyk do kompasu spoko. Okej, chyba te linie nie mają żadnego znaczenia, bo to żeby jeleń przechodził do Indii, to już na pewno nie moja gra skojarzeń. Albo też poziom japoński, level expert. Kolejna praca naukowa. Pewnie się już powtarzam ja oraz chłopaki setny raz, ale to, co tutaj widzimy, to jest coś niesamowitego. Tak jak 4 lata temu chcieliśmy pojechać do Czarnobyla i zobaczyć to i przeżyć na własnej skórze, jak tam jest naprawdę, tak jesteśmy tutaj. Powiem wam, że no niesamowite wrażenie to na mnie robi, ale też i wywiera pewien taki
smutek bym to nazwał, taką zadumę, że przecież zginęło tyle tysięcy ludzi, a ileś set potraciło domy, tak? Jeśli popatrzycie w górę, nauka astrologii. Tutaj mamy jakiegoś nosorożca, czy co to jest, tam na pewno jest lew i układ gwiazd. Tutaj mamy małą niedźwiedzicę, widzicie? To jest mały niedźwiadek, nawet widać ten rondel, który jest właśnie takim, można powiedzieć, najbardziej chyba popularnym znakiem, ponieważ nawet ja go potrafię znaleźć. Tutaj mamy jakieś ptaki, orzeł. Robi wrażenie. U nas czegoś takiego nie widziałem, więc astrologia tutaj już jest uczona od najmniejszych lat. Klimatyzator. O matko i córko, to są jeszcze rzeczy osobiste czyjeś. Boże. Nie wiem, czy powinienem to otwierać, ale... To chyba jakieś japońskie dziewczynki i rzeczy. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale niech sobie zostanie tutaj. Na pewno to są czyjeś osobiste rzeczy zostawione same sobie już. To nie są organki? Co to byłem tu przed chwilą, to są bardziej rzeczy osobiste. To była jakaś prasa muzyczna, bo gdzieś tutaj flecy znalazłem. Ale to są organy chyba, Możliwe. takie małe. Oho. Zobacz, dmucha się i gra. I to jest Yamaha. A musiałbyś dmuchnąć, żeby to zagrało. Tablice stojące na korytarzu. Stół ping-pongowy dalej. Kolejna klasa. Czas w tym miejscu się zatrzymał. I zobaczcie. Wychodzisz z klasy i widok na basen. Stary, to jest poziom Urbexu, jakiego nigdy się nie spodziewałem. Mówiąc w takim języku jak japoński, żeby porozumieć się z kimkolwiek na świecie, oni będą mieli jeszcze większy problem, więc muszą znać ten angielski, Ale niewielu Japończyków zna A angielski. kiedy się uczyć japońskiego, jak nie właśnie w podstawówce, kiedy go najbardziej rozumiesz? A wiesz, na schodach 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli kompletne podstawy. To jest dobry pomysł, żeby coś takiego robić nawet w naszych podstawówkach. Chyba, że dzieci z klas podstawowych zaczęli bardziej uczyć angielskiego. Albo to, co mówiłeś, że rzeczywiście to jest... Była szkoła bardziej nastawiona na języki. Możliwe, że tak jest. Opuszczona szkoła to kolejne miejsce, które utwierdziło nas w przekonaniu, że Japończycy podchodzą niezwykle poważnie do tematu Fukushimy, a do likwidacji skutków użyto niewyobrażalnie wiele zasobów. To kolejny dzień naszej eksploracji, ale przed Wami jeszcze 5 nowych odcinków z tego regionu, więc subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej z nowości. Za tydzień odwiedzimy ogromny opuszczony supermarket z wciąż stojącymi produktami na półkach. Zobacz nasze poprzednie materiały oraz wideo Emila, który był razem z nami na wyprawie i pokazał strefę swoimi oczami. Na dziś dziękujemy i do zobaczenia na następnej wyprawie.